Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, błogosławię was. Czym pokarm jest dla ciała, tym modlitwa jest dla ducha. Módlcie się, bez modlitwy nie możecie iść dalej waszą drogą. W tej chwili wzywam wszystkie grupy, które są zgodne z moim Kościołem, aby zatrzymały się i obejrzały swoje fundamenty. Czy fundamenty są na mocnej skale? Przyjrzyjcie się waszej pracy, sprawdźcie, czy jesteście narzędziami, które przynoszą dobro waszym braciom i siostrom oraz waszym wspólnotom. Grupy modlitewne muszą być praktyczne. Przyszedłem, aby chodzić wśród grzeszników, aby nieść dobrą nowinę, aby głosić miłość, pokój, przebaczenie i pokorę. Wzywam ludzi świeckich oddanych mojemu Kościołowi, aby byli pokorni. Nie chwalcie się swoim zaangażowaniem w mój Kościół, ale bądźcie świadomi pokory, jaką musicie okazać, i zobowiązania, jakie podjęliście, by dawać świadectwo przed wspólnotami. Tym, którzy kierują swoimi grupami modlitewnymi i ich członkom, przyjrzyjcie się uważnie wewnętrznemu ja każdej osoby. Nie życzę sobie, bo to nie jest chwila faryzeuszy, nie życzę sobie faryzeuszy, życzę sobie prawdziwych dzieci, które darem szczerego słowa adorują mnie, a nie jak ci, którzy adorują mnie przed innymi, a za mną są mieczami. Tych zachęcam, aby się zbadali, a tym, którzy mają jadowite języki, które niszczą ich bliźnich, mówię: zbadajcie się. Wzywam moich pasterzy, czy pasterz powinien pozwolić, aby choć jedna owca uciekła z jego stada lub pozostała głodna? Nie, ja taki nie jestem, on mnie nie reprezentuje. Przyszedłem, aby przyjąć wszystkich, nie przyszedłem, aby publicznie nie ujawniać żadnej z owiec, ale aby je publicznie przyjąć. W tej chwili pragnę pokoju i jedności, bo zły zniewala w każdym miejscu. A mój lud otwiera swoje drzwi, aby mógł wejść i niszczyć. Broń, za pomocą której mój lud go pokona, nazywa się jedność. Zbliżają się bardzo trudne chwile dla mojego Kościoła, o które dzisiaj wzywam was do nieustannej modlitwy. Zbliżają się bardzo bolesne chwile dla ludzkości wobec ziemi, która znów mocno drży, a z jej wnętrza emanuje ogień, który zniszczy wszystko na swojej drodze. Wody podniosą się i zaleją ziemię, ucierpią strefy przybrzeżne, ucierpią wszyscy ludzie, jeden po drugim. Powstanie komunizm pod maską pokoju i sojuszu. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Umiłowani moi, żywioły powstaną przed człowiekiem, który wygnał mnie ze swego serca. Zjednoczcie się, aby ludzie zwrócili się ku mnie. Spójrzcie w swoje sumienie, uświadomcie sobie, że oddałem za was życie i przychodzę dla was, przychodzę z mocą i majestatem, z chwałą, przychodzę, aby mnie słuchano, przychodzę, aby wezwać mój lud i oddzielić plewy. Drzewo figowe, które nie wydało owocu, pozostanie suche. Moje dzieci, wzywam was, abyście dalej podążali drogą pokory. Pokora jest sposobem podnoszenia głosu, kiedy się mnie wypierają, jest sposobem patrzenia prosto w oczy tym, którzy o mnie zapomnieli. Pokora to niesienie pomocy potrzebującym, to niesienie mojego słowa prawdy tym, którzy się mnie wypierają. Kim byłby człowiek beze mnie? Moje miłosierdzie jest nieskończone, a moja sprawiedliwość jest prawdą. Wygłosiliście Boga miłosierdzia, który odłożył na bok swoją sprawiedliwość. Zapomnieliście, że na końcu wezwę was i poproszę o rozliczenie się z waszych czynów, z tego, co wam dałem, i z tego, jak bardzo to pomnożyliście.
jestem miłością i jestem sprawiedliwością, inaczej nie byłbym doskonały. Potężni przywódcy ludzkości zasilają macki Antychrysta, dostarczając władzy, aby kontrolować moje dzieci. Skazili żywność. Skazili i zaatakowali umysły moich dzieci, aby umniejszać wartość daru życia. Antychryst się porusza się i to nie do końca w sposób dyskretny, ale na oczach wszystkich. Powstanie i będzie walczył przeciwko mojemu ludowi, ale nie zapominajcie, że ja wyślę moich posłańców jako waszych towarzyszy drogi i moje niebiańskie legiony, aby pomogły mojemu ludowi w walce ze złem. Dlatego proszę mój lud, aby wzrastał nieustannie w wierze, aby był zjednoczony i potrafił jasno rozróżniać tych, którzy nie są moimi prawdziwymi dziećmi, jak się wydaje, ponieważ powstali, aby prześladować mój lud. Głoszę przez moich proroków, chociaż nikt nie jest słuchany w swoim mieście tak jak ja, ale proszę was, abyście słuchali i aby moje słowa trafiły głęboko do waszych serc, bądźcie otwarci i pozwólcie, aby wasze zmysły zostały ogarnięte moją miłością, ponieważ chwila jest trudna. Ileż dzieci moich szydzi z moich wezwań, ale gdy zginają kolana przed tym, co ma nadejść, przyjmę je, jeśli nawrócą się z całego serca. Nie przestawajcie się modlić. Wkrótce zginie wielki naród, słońce będzie miało wielki wpływ na ludzkość, pragnie ono obudzić człowieka, a w swoim pragnieniu obudzenia go, słońce będzie miało wielki wpływ. Wy, mój ludu, kontynuujcie z mocą, wykorzystując dar słowa, aby mnie uwielbiać oraz prosić i błagać za tych, którzy mnie nie kochają i nie oczekują mojego powtórnego przyjścia. Nawracajcie się, chwila nie jest już chwilą, nawracajcie się, moje dzieci. Nawróćcie się, zmieńcie wasze życie słowem, zastanówcie się i powróćcie do tego waszego Chrystusa, który was kocha i czeka na was. Kocham was, krwawiących jak ja, biczowanych i cierpiących. Kocham was bezgranicznie i czekam na was. Nie trudzę się, aby was wzywać, ponieważ was kocham i w tym jest moja miłość. Błogosławię oczy tych, którzy czytają moje wezwania. Błogosławię uszy tych, którzy słuchają moich wezwań. Błogosławię serca tych, którzy cenią moje wezwania. Błogosławię myśli tych, którzy nie zapominają moich wezwań. Błogosławię ręce, które dzielą się moimi wezwaniami. Błogosławię stopy tych, którzy idą i niosą moje wezwania do swoich rodzin. Błogosławię waszych bliskich. Błogosławię waszą pracę. Błogosławię waszego ducha, ponieważ pozostajecie zjednoczeni ze mną. Ci, którzy mnie kochają i czekają na mnie, są latarnią, która oświetla tę ziemię ciemności. Jesteście światłem, które mnie wzywa, jesteście światłem, które mnie do was przyciąga, jesteście magnesem, który utrzymuje mnie w jedności z moim ludem. Módlcie się nadal i bądźcie aktywni, nie pragnę tylko biernej modlitwy, pragnę modlitwy i działania. Pozostańcie w moim sercu, błogosławię was, Jezus.